tym filmie streścimy epos o Gilgameszu, tak aby każdy mógł go poznać i zinterpretować na swój sposób. 12 tabliczek, na których został spisany epos, opowiada o przygodach pierwszego herosa imieniem Gilgamesz. A jest to bardzo interesująca historia, bowiem nasz bohater nie tylko zwiedził szmat świata, spotykał niezwykłych ludzi oraz mityczne stwory. Gilgamesz z eposu był w 2/3 Bogiem i 1/3 człowiekiem, jego matką była bogini Ninsun, zaś ojcem historyczny król Lugalbanda, trzeci władca pierwszej dynastii z Uruk. O samym Gilgameszu mówiło się jednak, że jego ojciec był duchem. Heros wyróżniał się pięknym ciałem, nieprzeciętnym wzrostem oraz ogromną siłą fizyczną. Poddanych sobie mężczyzn zabijał, a kobiety gwałcił. Jednocześnie, władca ten przedstawiany jest jako ciemiężyciel i prześladowca mieszkańców swojego rodzimego miasta Uruk, zdesperowani proszą Boga Anu o pomoc. Ten tworzy Enkidu, dzikiego, porośniętego włosiem człowieka o nieprzeciętnej sile, który ma stawić czoło Gilgameszowi. Owa postać była utrapieniem dla myśliwych, których sidła niszczył. Enkidu zostaje udobruchany dopiero pod wpływem współżycia z prostytutką podesłaną mu przez króla Gilgamesza, aby opadł z sił. Po przybyciu do miasta miał dopełnić swoje przeznaczenie i stawić czoła Gilgameszowi. Chcąc przekonać się, który z nich jest silniejszy, władca Uruk wyzwał Enkidu do walki. W jej wyniku doszło do niecodziennej sytuacji. Obaj bohaterowie okazali się siebie godni, a nie mogąc jeden pokonać drugiego, zawarli przyjaźń. Od tej chwili herosi stali się niemal nierozłączni, wspólnie walczyli z lwami, a także dokonywali innych walecznych czynów. W końcu musieli stanąć przeciwko potworowi leśnemu, Humbabie, który porwał boginię Isztar. Jego siedziba mieściła się daleko na zachodzie, w cedrowym lesie Libanu. Dziki libański stwór był wyższy od najwyższych drzew, a jego okrzyki przypominały huczenie huraganu. Mimo tego Enkidu i Gilgamesz zdołali zgładzić stwora. Wdzięczna bogini Isztar zakochała się w Gilgameszu, a gdy ten odrzucił jej zaloty, ta postanowiła się zemścić. Ojciec bogini, władca niebios, stworzył więc ogromnego byka, którego zesłał na Uruk, aby pustoszył okolice niepokornego miasta. Podobno bestia samym tylko oddechem zabijała setki ludzi. Naszym bohaterom nie zostało nic innego, jak stawić czoła potworowi. Niestety była to ostatnia wspólna walka przyjaciół. Wkrótce, z rządzeniem bogów, Enkidu zmarł. Niepocieszony Gilgamesz nie mógł się z tym pogodzić. Naszła go myśl, że i on kiedyś umrze. Aby temu zapobiec, Gilgamesz poświęcił się poszukiwaniu życia wiecznego dla siebie i dla swoich poddanych. W pogoni za nieśmiertelnością władca Jurak musiał udać się na sam skraj świata, gdzie zamieszkiwał Utnapishtim, odpowiednik biblijnego Noego, jedyny człowiek, który zyskał nieśmiertelność. W czasie podróży Gilgamesza napadły lwy, a później ludzie skorpiony. Pomimo tych ciężkich prób, Gilgamesz zdołał przekonać ludzi skorpionów, aby przepuściły go przez górskie wrota. Całą dobę zajęła mu wspinaczka w gęstym mroku, aż w końcu dotarł do cudownego gaju bogów, gdzie drzewa rodziły szlachetne kruszce zamiast owoców. Nad brzegiem morza, które oblewało boski ogród, nasz bohater spotkał Siduri-Sabitu, podczaszego bogów. Ten usiłował wybić z głowy Gilgamesza dalsze próby. Nalegania Siduri-Sabitu tylko utwierdziły go w przekonaniu, że nic nie jest w stanie powstrzymać go w drodze do celu. Podczaszy radzi mu więc, by zawarł przyjaźń z Urszanabim, przewoźnikiem, który być może zgodzi się przewieźć bohatera przez wody śmierci. Następnie za radą owego przewoźnika, Gilgamesz sporządził olbrzymią ilość tyk o długości blisko 30 metrów. Są one niezbędne, bowiem sam dotyk wody śmierci jest śmiertelny. Tak więc w czasie przeprawy przez wody śmierci, Gilgamesz zużył 120 tyk. W końcu dotarł do domu Utnapishtima. Spotkanie z Gilgameszem bardzo zadziwiło Utnapishtima, bowiem dotąd żadnemu śmiertelnikowi nie udało się przezwyciężyć wód śmierci. Zapytany przez bohatera, w jaki sposób zyskał życie wieczne, Utnapishtim opowiedział mu swoją historię potopu. Opowieść Utnapishtima nie spełniła oczekiwań naszego herosa. Ciągle starał się wydrzeć starcowi tajemnicę zdobycia nieśmiertelności. Zdenerwowany starzec rzekł, aby Gilgamesz spróbował nie spać 6 dni i 7 nocy. Jeśli zmorzy go sen, niemal tożsamy ze śmiercią, zyska życie wieczne. Niestety, znękany Gilgamesz szybko zasnął. Po tygodniu Utnapishtim zbudził bohatera, który sądził, że zasnął tylko na moment. Utnapishtim pokazał mu 6 chlebów, które jego żona piekła każdego dnia snu Gilgamesza. Fakt ten wywołał rozpacz, bowiem władcy Jurak nie pozostało nic innego, jak wrócić z pustymi rękoma i ulec śmierci.
Na szczęście żona Utnapishtima zdołała przekonać swego męża, aby dał Herosowi jeszcze jedną szansę. Okazało się, że nieśmiertelność może dać jeszcze roślina, znajdująca się na samym dnie oceanu, a jest nim ziele o kłujących kolcach. Jego spożycie zapewni życie wieczne. Podekscytowany Gilgamesz szybko ruszył po ziele. Przywiązał sobie ciężkie kamienie do nóg i skoczył do oceanu. Choć zrywając ziele, pokłuł sobie dłonie, to zdołał posiąść upragnioną roślinę. Uradowany, rozmyślał już tylko o tym, by poczęstować czarodziejską rośliną wszystkich swoich poddanych. Napełniony nadzieją, szybko wyruszył w drogę powrotną. W pewnym momencie Gilgamesz postanowił się wykąpać. Gdy tylko zanurzył się w jeziorze, żmija zapragnęła zjeść tę niespotykaną roślinę. Zwabiona cudownym zapachem ziela, cichutko podpełzła i zjadła kolczastą roślinę, po czym wąż stał się nieśmiertelny. Rozczarowany Gilgamesz wraca z pustymi rękoma do swego rodzinnego miasta. Po czym rozmawia z duchem Enkidu o życiu pozagrobowym, która to rozmowa jeszcze bardziej przygnębiła naszego bohatera. Na tym kończy się ostatnia tabliczka, a tym samym epos o Gilgameszu. Jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz dyskusji w komentarzach. Temat jest naprawdę ciekawy i godny uwagi, a wy, moi drodzy słuchacze, macie na pewno coś ciekawego do powiedzenia.